Cześć kochani, jak zwykle witam Was serdecznie, czyli Janusz Dąbrowski, Barwy Zdrowia kanał. O czym dzisiaj? Dzisiaj pomówimy dawno tego tematu nie było, więc pomówimy o polach magnetycznych i o tym, jakie problemy nam stwarzają. Jestem akurat autorem, no w całej tej masie 21 książek, jestem autorem takich czterech szczególnych, a więc biomagnetyzm, dwa tomy, magnetostymulacja, magnetorelaksacja i suplementacja polami magnetycznymi. Ta ostatnia to jest takie kompendium zawarte, natomiast magnetostymulacja, magnetorelaksacja to jest szerokie zagadnienie dotyczące stosowanych terapii polami magnetycznymi, ale też zagrożeń i tak dalej. W biomagnetyzmie w dwóch tomach opisuje bardzo dokładnie cały szereg zjawisk związanych nie tylko z polami magnetycznymi, które wpływają na nas, ale również z wpływem dźwięków, całej akustyki. Tam jest cała masa po prostu materiału temu, jak dźwięki, więc na przykład jak muzyka oddziałuje na nas, jaka muzyka, czyli czy na przykład muzyka typu techno, czy muzyka na przykład starych mistrzów i tak dalej, jak to wpływa na pamięć wody, na wodę w naszym organizmie i tak dalej, i tak dalej. Czyli oczywiście bardzo foliarskie tematy tam są zawarte. E, Żartuję sobie oczywiście, bo jestem ironistą, kpiarzem dość mocnym, natomiast wszystko to jest oparte rzeczywiście o rzetelną naukę, o rzetelne badanie naukowe. Zresztą jeżeli śledzicie mnie tutaj na te wszystkie audycje na kanale, to wiecie doskonale, że to wszystko, co mówię, to jest oparte o solidne badanie naukowe. Nawet jeżeli nie przytaczam w jakichś audycjach tych badań, to skąd by wzięła się ta moja wiedza? Sam tego nie wymyśliłem kompletnie. To są lata po prostu studiowania wielu tematów i tak dalej. I teraz, kochani, dlaczego to jest taki ważny problem? Zresztą w tytule widzicie, naukowcy ostrzegają rządy. To jest bardzo niebezpieczna sprawa, więc z jednej strony my jako ludzie, jako istoty ludzkie, jako stworzenia, jesteśmy od początku tego stworzenia, pojawienia się na Ziemi, zanurzeni w oceanie pola magnetycznego, a raczej elektromagnetycznego Ziemi, wytwarzanego przez jądro Ziemi. To jest jedna sprawa. A druga sprawa też oczywiście oddziałują na nas różnego rodzaju pola elektromagnetyczne zewnętrzne. Oddziałuje na nas, przynajmniej usiłuje oddziaływać na przykład wiatr słoneczny, a więc naładowane elektrycznie cząstki i magnetosfera, czyli płaszcz magnetyczny Ziemi chroni nas przed tymi cząstkami, przed zagrożeniami i tak dalej, ale to powoduje potężne perturbacje, na przykład w sieciach elektronicznych, elektroprzesyłowych, w elektronice, w funkcjonowaniu satelitów, ale wpływa również na nasz organizm, chociaż nikt nas prawie o tym nie mówi. Przepraszam, nie wykażę może tutaj ma niewielki brak skromności, znaczy niewielką skromność chciałem powiedzieć, czyli będę miał braki w skromności, jeżeli powiem, że no jestem z nielicznych autorów w Polsce, którzy piszą na ten temat. W Europie też tego jest niewiele, mało jest materiałów, książek o tym, o polach magnetycznych, tych destrukcyjnych i tych terapeutycznych, bo z całego szerokiego spektrum pól elektromagnetycznych możemy wyłowić te, które nas wspierają. Dlatego, że jednocześnie, jeżeli jako ludzie, jako ludzkość, jako istoty, jako rośliny, jako zwierzęta również, bo mówię o całym ekosystemie, powiedzmy tym przyrodniczym ekosystemie natury, jesteśmy jego cząstką, to pola elektromagnetyczne wpływają na wszystko, sterują procesami, regulują te procesy wewnątrz naszych organizmów. My nie jesteśmy tylko, słuchajcie, kochani, biochemiczni, kompletnie, ale jesteśmy też elektromagnetyczni, a w zasadzie elektroniczni, o czym już pod koniec lat 60. i w latach 70. pisał bardzo dużo ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak. Wspaniała w ogóle postać, nieprawdopodobny wręcz naukowiec, ale później pisali również jego wychowankowie, inni naukowcy współpracujący z nim. Wielu z nich po prostu wymieniam w moich tych właśnie książkach, czy to biomagnetyzm, czy magnetostymulacja, zresztą one zawierają szeroką
kilkadziesiąt pozycji bibliograficznych, czyli te książki, z których ja skorzystałem, też chyba ponad tam setka jest wymieniona i tak dalej, i tak dalej. A więc te pola magnetyczne na nas oddziałują. Oddziałują z jednej strony dobroczynnie, mam na myśli, jeszcze raz powtarzam, pole naturalne Ziemi, które szczególnie od 500 lat gwałtownie maleje, jego natężenie, jego wpływ, jego indukcja gwałtownie maleje. I to jest bardzo poważny problem, bo my w związku z tym my dzisiaj musimy dożywiać organizmy nasze sztucznie generowanymi polami magnetycznymi o właściwościach terapeutycznych, kompatybilnych z naszym ludzkim ustrojem. Pytanie, kto o tym w ogóle mówi? W 2017 roku, w czerwcu akurat, byłem na pewnym sympozjum medycznym jako jedyny magister inżynier obecny na zaproszenie głównego organizatora, wówczas doktora nauk medycznych, byłego szefa Świętokrzyskiego Centrum Reumatologii w Końskich. Nie będę wymieniał nazwiska, nieważne w tej chwili. I tam między innymi miałem mieć, bo na prośbę tego organizatora, który znał moje książki, mówi: Janusz, zrób koniecznie krótką prelekcję na temat pól magnetycznych, a więc terapie magnetyczne przyszłością medycyny. Ten akurat, napisałem kiedyś w Nexusie artykuł terapie polami magnetycznymi przyszłością medycyny. Jeżeli wejdziecie na moją stronę www.januszdabrowski.pl i klikniecie publikację, to tam akurat znajdziecie ten artykuł z Nexusa. Jeszcze raz powtarzam, terapię polami magnetycznymi przyszłością medycyny. I wygłosiłem, miałem po prostu prezentację, uważam, że bardzo dobrze przygotowane slajdy i tak dalej. Po zakończeniu, po 20 minutach wstał pewien pan, potem się okazało, że to jakiś bardzo znany profesor od mikrobioty jelitowej, a następnego dnia miałem w ogóle mieć temat mikrobiota jelitowa, choroby kręgu stawowego i może byśmy się ładnie dogadali. Natomiast on mnie od razu zaatakował. Od razu powiedział: panie inżynierze, ale to było takie, żeby mnie obrazić od razu. Czyli gówniarzu, czym ty się zajmujesz? My tutaj jesteśmy lekarzami, a ty tu jest jakiś magisterek, inżynierek, wyskoczył z jakimś nie wiadomo czym i tak dalej. To było słychać, widać i czuć. I panie inżynierze, niech pan nam z wody z mózgu nie robi, bo nie ma mowy o tym, żeby jakieś pola magnetyczne wpływały na ustrój człowieka, na organizm człowieka. Nie ma żadnych dowodów medycznych, że te pola mogą w jakiś sposób uzdrawiać, leczyć. No więc skończył swój wywód. Aha, oczywiście wspomniał o biofizykach, zaatakował profesora Sedlaka, wspomniał o jakichś jego znajomych biofizykach, którzy powiedzieli, że kompletnie ten cały Sedlak to pisze miszmasz, nie wiem, jakimś dziwnym językiem, nikt go nie może zrozumieć. No ja zrozumiałem, więc dlaczego od razu nikt i tak dalej. I zakończył swój wywiad. Oczywiście ja sobie nie dałem w kaszę dmuchać, bo mam zasadę, że żaden osioł nie będzie biegał po mojej łączce i deptał moich kwiatków. Ja jestem pod tym względem bardzo radykalny. Kiedyś byłem bardziej delikatny, ale po prostu po pewnym czasie, no niestety życie do tego zmusiło, więc po prostu powiedziałem: proszę pana, nie wiem, kim pan jest, ale jeżeli pan mówi o wodzie, o robieniu wody z mózgu, to chcę tylko zauważyć, że w pana organizmie, jak i w moim i wszystkich tu obecnych, w każdym organizmie jest przynajmniej około 70-75% wody w całym organizmie, a w mózgu to jest 80 kilka procent wody. A jak się dziecko rodzi, to ten noworodek ma około 97-98% jego masy, jego mózgu to jest woda. No i tak pociągnąłem i tak dalej, tak. Ale to mniejsza z tym. To ilustruje, słuchajcie kochani, jak temat jest nieznany kompletnie. I ja nie miałbym do tego człowieka absolutnie żadnych pretensji, gdybym powiedział: proszę pana, pierwszy raz zetknąłem się z takim czymś, jakie pan ma dowody, czy ma pan jakieś publikacje, czy jakieś materiały, którymi mógłby pan nas obdarzyć i tak dalej. Ja bym chętnie to zrobił. Tym bardziej, że na stoisku w holu stały cały regał z moimi książkami. Akurat wtedy miałem chyba 19 tych pozycji, tych kilka lat, no 2017 rok, czyli 7 lat temu akurat. Tę audycję nagrywam
na początku września 2024 roku i nie byłoby problemu. Z szacunkiem. Natomiast od razu huzia na juzia. Ale jeszcze raz powtarzam, zobaczcie, jaki ten temat jest kompletnie nieznany wśród tak zwanych fachowców. A ten człowiek kompletnie nie był żadnym fachowcem. Kompletnie. Kompletnie. I w mojej książce w pierwszym tomie o wodzie, Woda fenomen życia i między innymi przytaczam słowa profesora Zenina, absolutnego autorytetu, jeżeli chodzi o badania wody, pamięć wody i tak dalej, światowej sławy, naukowiec rosyjski, 3 profesury z fizyki, z chemii, z biologii, doktorat z filozofii i doktor nauk o pamięci wody w dodatku. A więc człowiek nieprawdopodobnej wiedzy i on mówi sam, o czym mam rozmawiać z fizykami, jeżeli oni nie znają chemii i biologii. O czym mam rozmawiać z biologami, jeżeli oni nie znają fizyki i chemii. I tak odwrotnie. A więc tylko interdyscyplinarne poznanie, interdyscyplinarna nauka może o czymś mówić. Nie oznacza to, że my się na wszystkim znamy. Niejaki pan Janusz Dąbrowski, czyli ja, też się na wszystkim po prostu nie wyznaje. To jest niemożliwe, żeby całą wiedzę znać. Natomiast ja nie zarzucam komuś, proszę pana, co za pan bzdury opowiada takie, ja o tym nie słyszałem. Po prostu nie wiem, pytam. O, to jest ciekawe, czy mógłbym więcej wiedzy otrzymać i tak dalej. Ale mniejsza z tym, w każdym razie ten temat jest ciągle nieznany, jest bardzo ważny, dlatego że są wprowadzane nowe technologie, między innymi technologie, które wprowadzono już kilka lat temu. Ja je nazywam technologią 5 Grześków. Domyślacie się, o co chodzi? Ze względu na algorytmy nie chcę za bardzo tutaj mówić wyraźnie, wiecie doskonale w czym rzecz i tak dalej. I one są bardzo groźne. I teraz przeciętna pani Kowalska i pan Kowalski no nie mają ze zrozumiałych względów pojęcia o czym w ogóle, o czym mówimy, ale żebyśmy wszyscy mieli pojęcie, to ja dzisiaj o tym akurat mówię. Wiele lat temu również nie miałem o tym zazielenionego nawet pojęcia. Po raz pierwszy zetknąłem się z tematem, byłem zaszokowany, ale w miarę upływu lat, w miarę po prostu nauki poznawałem to wszystko. Urodziły się, z przeproszeniem, 4 książki i dzisiaj mogę tą wiedzą dzielić się z wami. Chociaż temat jest bardzo niszowy i może niełatwy. I teraz słuchajcie, a więc jeszcze raz powtarzam. Z jednej strony my jako istoty ludzkie jesteśmy zanurzeni w oceanie pola magnetycznego Ziemi, które niestety słabnie, a więc musimy się dożywiać odpowiednimi pasmami. Dlatego mówię o różnego rodzaju urządzeniach. Czy to jest MIM-2, czy to jest Cloud, czy to jest Bemer, czy to jest polski Wiofor, czy wielu innych. Tu wymieniam różnego rodzaju systemy, czy inne. Znajdziecie w internecie masę różnego rodzaju przykładów. Zresztą ja wymieniam troszeczkę w tej swojej książce systemy różnych firm. Co zastosujecie, na pewno to będzie bardzo dobre. One się mogą różnić w budowie. Namawiam zwłaszcza, słuchajcie, was do korzystania tak zwanej magnetostymulacji, czyli bardzo bezpiecznego rozwiązania, gdzie sygnały są rzędu nie militesli, tylko mikrotesli, czyli 1000 razy słabsze od militesli, przepraszam. Pole magnetyczne Ziemi to jest rzędu około 50 do 90 w przejawach, w zależności od tego, czy to jest równik, czy to jest po prostu któryś z biegunów, mniej więcej od około 50 do 190 mikrotesli, średnio to jest około 70-75 mikrotesli i urządzenia, które pracują na znacznie mniejszych natężeniach rzędu na przykład 5 mikrotesli są absolutnie bezpieczne. Nie ma tutaj problemu z kobietami w ciąży, z rozrusznikami serca, implantami metalowymi i tak dalej. Każdy z nas posługuje się komórką i nikt z nas nie pyta, czy to jest w ogóle bezpieczne dla nas, prawda? I tak dalej. Więc telefon komórkowy jest bardziej niebezpieczny niż tego typu systemy. I teraz, kochani, ale z drugiej strony mamy dzisiaj XXI wiek. Mamy masę urządzeń elektrycznych, elektronicznych w domach i wszędzie. Zobaczcie, przewody wysokiego napięcia, które wytwarzają zewnętrzne pole magnetyczne. Są ludzie o bardzo dużej
wrażliwości elektromagnetycznej i oni to odczuwają. Są ludzie, którzy widzą aurę i widzą wokół tych przewodów szarości. Szarości to jest częstotliwość nowotworów. Znam przypadki, że ludzie, którzy mieszkają w pobliżu sieci przesyłowych wysokiego napięcia, chorują na nowotwory. A co się dzieje z tymi ludźmi, którzy pracują z operatorami radarów? Zaczyna się na przykład od problemów, od bólów głowy, od tego typu różnych historii. Kończy się często na nowotworach czy na bezpłodności. Takie są dzisiaj, trzeba o tym mówić wyraźnie. Wyrzućcie mikrofalówki z waszych kuchni. Rosjanie do ery Gorbaczowa nie mieli w ogóle mikrofalówek. Było zabronione produkowanie i ewentualnie sprowadzanie z zachodniej Europy czy z Azji mikrofalówek. Oczywiście można powiedzieć w związku z tym, że Rosjanie byli głupi. Nie, oni wiedzieli doskonale, czym to grozi. Dlatego było to zabronione. A później była pierostrojka i hulaj duże, piekła nie ma i tak dalej, i tak dalej. A Polak nie ma sprawy, wszystko kupi. Ja te tematy naprawdę troszeczkę zgłębiłem, więc wiem, o czym mówię. Między innymi w książce Magnetostymulacja, jak dobrze pamiętam, chyba również w pierwszym tomie biomagnetyzmu, czy drugim, już nie pamiętam, nawet mam tam taki rozdział o właśnie o kuchenkach mikrofalowych. Kuchenki mikrofalowe precz z naszych kuchni. Mówię to wyraźnie. Ale to już mniejsza z tym. Pokarm odgrzewany w takiej mikroweli tak zwanej, to jest wartość papieru toaletowego. I koniec, kropka, ale nie rozwijam tego tematu. I teraz słuchajcie, więc te zewnętrzne pola magnetyczne wytwarzane przez różnego rodzaju sieci przesyłowe, przetworniki, stacje trafo i tak dalej, one nie giną, te pola magnetyczne. Odbijają się od metalowych dachów, więc nakładają się na siebie. Są zjawiska interferencji, dyfrakcji, odbić i tak dalej, i wchodzą do naszych ciał i modyfikują, oddziałują je na poziomie na poziomie, przepraszam, subkomórkowym. O tym mówił już nieżyjący profesor Włodzimierz Sedlak, że to pole elektromagnetyczne ugniata nas na dwie ręce. Raz faktorem, czyli czynnikiem magnetycznym, z drugiej strony elektrycznym i na odwrót. I teraz tam, gdzie jest przepływ elektronów, tam się pojawia po prostu pole magnetyczne, elektromagnetyczne. Tam, gdzie się pojawia elektromagnetyczne pole i w jego zasięgu znajdą się na przykład przedmioty, na przykład stalowe, to tam w nich pojawia się przepływ ładunków elektrycznych, bo to pole wzbudza przepływ ładunków elektrycznych. To są zjawiska typowe, słuchajcie, no dzieciaki poznają je, jak dobrze pamiętam, w 8. klasie szkoły podstawowej, a przynajmniej powinny poznawać, i nauczyciele powinni mówić o zagrożeniach. Ja o tym, ucząc fizyki, mówiłem po prostu o tego typu zagrożeniach uczniom, więc moi uczniowie przynajmniej pamiętali, a może już nie pamiętają, nie wiem, o tych zagrożeniach i to trzeba się chronić, a więc suplementować się polami magnetycznymi kompatybilnymi w stosunku do ustroju. Czyli jeszcze raz powtarzam, są pola terapeutyczne, naturalne i sztucznie stworzone przy pomocy różnego rodzaju urządzeń i są pola bardzo groźne, destrukcyjne. I o tym, słuchajcie, są dzisiaj ostrzeżenia naukowców. W tej chwili posłuchajcie, może zajmę się tutaj udostępnieniem ekranu. Momencik, muszę sobie poradzić tutaj z moim kursorem. Udostępnię ekran i najpierw, kochani, z drugiego tomu mojej książki Biomagnetyzm, apel tak zwany freiburski. To był apel skierowany do rządów wielu państw, wystosowany 9 października 2002 roku. I teraz przeczytam treść tego apelu. W trosce o zdrowie naszych bliskich zwracamy się jako lekarki, lekarze różnych specjalizacji medycznych do zespołów medycznych, do osób odpowiedzialnych w służbie zdrowia i polityce oraz do całej społeczności.
W ostatnich latach zauważyliśmy u naszych pacjentek i pacjentów dramatyczny wzrost ciężkich i przewlekłych chorób, a zwłaszcza zaburzenia w nauce, zaburzenia koncentracji, zaburzenia w zachowywaniu u dzieci, na przykład hiperaktywność, skoki ciśnienia krwi, które coraz trudniej opanować przy pomocy środków medycznych, zaburzenia rytmu serca, zawały i udary mózgu u coraz młodszych osób, choroby degeneracyjne mózgu, na przykład choroba Alzheimera i epilepsję, choroby nowotworowe jak leukemia czy białaczka i guzy mózgu. Poza tym obserwujemy u pacjentów coraz częstsze występowanie różnorodnych zaburzeń, często jako zaburzeń psychosomatycznych, takich jak bóle głowy, migreny, chroniczne wyczerpanie, wewnętrzny niepokój, bezsenność oraz zmęczenie w ciągu dnia, szmery w uszach, podatność na infekcje, nerwobóle i bóle tkanki miękkiej, których nie można wytłumaczyć za pomocą zwykłych przyczyn, a można tylko nazwać najbardziej jaskrawe symptomy. Ponieważ warunki mieszkaniowe naszych pacjentów oraz ich otoczenie są nam znane, widzimy, zwłaszcza po zadaniu ukierunkowanych pytań, coraz większy i wyraźny związek czasowy i przestrzenny między występowaniem tych schorzeń, a początkiem obciążenia falami radiowymi, na przykład w formie instalacji stacji nadawczych telefonii komórkowej, intensywnego używania telefonów komórkowych, zainstalowania telefonów bezprzewodowych w domu lub w sąsiedztwie. Nie możemy już dłużej wierzyć w czysty zbieg okoliczności, ponieważ zbyt często zauważamy intensywniejsze występowanie określonych chorób w obszarach lub domach mieszkalnych, gdzie występuje duże natężenie fal radiowych. Zbyt często stan chorego po wielu miesiącach lub latach ciężkiego stanu szybko poprawia się po zredukowaniu lub wyeliminowaniu fal radiowych w otoczeniu pacjenta. Zbyt często przy pomiarach biologicznych potwierdzone zostaje duże natężenie fal elektromagnetycznych w miejscach naszych obserwacji. Na podstawie naszych codziennych doświadczeń uważamy, że wprowadzona w 1992 roku technologia telefonii komórkowej, która w międzyczasie pokryła cały obszar, a w 1995 roku wprowadziła do sprzedaży telefony bezprzewodowe, jest jednym z istotnych powodów tego fatalnego rozwoju. Nikt nie może się już całkowicie uwolnić od tych pulsujących mikrofal. Zwiększają one ryzyko już istniejących chemicznych i fizycznych oddziaływań środowiska, obciążając dodatkowo system immunologiczny, odpornościowy i mogą zniszczyć jeszcze funkcjonujący dotychczas mechanizm wyrównywania rozregulowań organizmu. Zagrożone są zwłaszcza kobiety ciężarne, dzieci, młodzież, ludzie starzy i chorzy. Dla mnie to jest oczywiste. Nasze starania terapeutyczne w celu powrotu do zdrowia coraz częściej pozostają bez powodzenia. Przyczyną tego jest przenikanie promieniowania w miejscu zamieszkania i w pracy, zwłaszcza w pokojach dzieci w sypialniach, które uważamy za najważniejsze miejsca służące zrelaksowaniu się, regeneracji, poprawie zdrowia, co prowadzi do nieustającego stresu i przeszkadza w podstawowym procesie leczenia chorych. Ze względu na ten niepokojący rozwój czujemy się zobowiązani opublikować nasze spostrzeżenia ze strony nadajników telefonii komórkowej jako czysto teoretyczne. Zobacz tutaj orzeczenia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe i Sądu Administracyjnego w Mannheim z wiosny 2002 roku. To, co przeżywamy na co dzień, nie jest czymś hipotetycznym. Uważamy, że wzrastająca liczba przewlekle chorych jest skutkiem nieodpowiedzialnej polityki, która zamiast chronić ludność przed krótkotrwałym, a zwłaszcza długotrwałym oddziaływaniem promieniowania telefonii komórkowej, podporządkowuje się dyktatowi najbardziej niebezpiecznych technologii. Jest to dla nas początek poważnego rozwoju, który zagraża zdrowiu wielu ludzi. Nie możemy już dłużej pocieszać się myślą o dalszych, nierealnych wynikach badań, które często znajdują się pod naciskiem przemysłu, podczas gdy ignorowane są badania będące jednoznacznymi dowodami. Uważamy, że konieczne jest natychmiastowe działanie. Jako lekarze jesteśmy przede wszystkim obrońcami naszych pacjentów. W interesie wszystkich dotkniętych, których podstawowe prawo do życia i nietykalności cielesnej stało się grą,
Apelujemy do ludzi odpowiedzialnych w polityce i służbie zdrowia. Wspomóżcie swoim wpływem nasze dążenia do natychmiastowego wprowadzenia nowych wymogów, aby techniki komunikacji spełniały wymagania zdrowotne z niezależnymi, bezstronnymi badaniami ryzyka. A co się stało w Polsce kilka lat temu? Były minister zdrowia, bardzo znane nazwisko, kto zniósł dość mocne kryteria, normy napromieniowania elektromagnetyczne. Wielokrotnie je po prostu pozwolono na wielokrotne zwiększanie tego promieniowania. Co to takiego jest? Dobrze, następne. A więc wspomóżcie swoim wpływem nasze dążenia do masowego zredukowania zasięgu i mocy nadawczych dla zmniejszenia wpływu promieniowania radiowego w pomieszczeniach służących do snu i regeneracji, do wstrzymania rozbudowy technologii telefonii komórkowej, aby nie wzrastało obciążenie falami radiowymi. Nasze dążenia do prawa do współdecydowania ludności gmin przy planowaniu umiejscowienia anten, co w krajach demokracji powinno być oczywistym. Wyjaśnienia ludności, a zwłaszcza użytkownikom telefonów komórkowych o zagrożeniu zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego i apel o bardziej świadome ich używanie oraz zakazu używania telefonów komórkowych przez dzieci i ograniczenie ich używania przez młodzież. Zakazu używania telefonów komórkowych i telefonów bezprzewodowych w przedszkolach, szkołach, szpitalach, domach starców, kinach, teatrach, w miejscach użyteczności publicznej i w środkach komunikacji, podobnie jak w przypadku zakazu palenia tytoniu. Wprowadzenia stref wolnych od telefonów komórkowych analogicznie do stref, w której zakazany jest ruch samochodowy. Zmiany standardów dla telefonów bezprzewodowych w celu zredukowania intensywności promieniowania i ograniczenie tego promieniowania do rzeczywistego czasu używania telefonu, a także wyeliminowania pulsowania krytycznego ze względów biologicznych, niezależnych od przemysłu badań, uwzględniających bogate wyniki badań już przeprowadzonych oraz uwzględnienia naszych lekarskich obserwacji. I teraz zobaczcie, pierwsi, którzy podpisali ten apel, doktorzy medycyny, to jest cała potężna lista. Ja tutaj akurat tylko pokazuję, już nie odczytuję i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tego jest cała masa. Za chwileczkę jeszcze jeden artykuł przeczytam, znaczy jeszcze jeden apel. Zobaczcie, ilu lekarzy tam na zachodzie wiedzą doskonale, o co chodzi. I teraz dalej, lista osób popierających apel freiburski. Tam poprzednio to była lista lekarzy. Natomiast tutaj są inni, oczywiście, dodatkowo również doktorzy medycyny i tak dalej, ale również specjaliści z różnych innych branż. A więc zobaczcie, że to jest bardzo poważna po prostu sprawa. I co? Więc zatrzymuję to udostępnienie. Temat jest bardzo poważny. Chcę tutaj powiedzieć, zaraz przejdę do jeszcze jednego apelu francuskich naukowców. Ja chcę tylko jeszcze powiedzieć, że na przykład ta technologia 5 grześków, wie o co chodzi, 5 grześków bazuje na technologii fali milimetrowych. Możecie jeszcze nie wiedzieć, ale to nasze komórki, nie te nasze komórki, te komórki, tylko komórki naszego ciała porozumiewają się między sobą, rozmawiają. Oczywiście można powiedzieć w cudzysłowie, ale komunikują się. Czy wiecie, kochani, w jaki sposób? Przy pomocy fal milimetrowych. To są fale rzędu 10 mm. Na to są badania. I teraz wyobraźcie sobie, jeżeli mamy technologię 5 grześków i ona jest wszechobecna, przenika nasze ciało, to wyobraźcie sobie, spróbujcie zrozumieć, czy nasze komórki będą mogły porozumiewać się ze sobą w tym szumie informacyjnym. Wyobraźcie sobie, że siedzicie dwie, trzy osoby w takiej knajpce, obojętnie gdzieś, a z boku jest potężny hałas, bo hałasuje jakiś mikser, ktoś bardzo niekulturalny, głośno rozmawia, wrzeszczy, ktoś rozmawia przez telefon, inni też głośno i tak dalej, i tak dalej. I jest tak, że ta trójka nie może się kompletnie dogadać. Wychodzą ludzie, są zdenerwowani i tak dalej, i tak dalej. Czy nie jest tak?
Ja tylko rzucam temat. Wszystko to dokładnie opisałem w moich książkach na bazie badań naukowych. Wymieniam tam naukowców, którzy zajmowali się konkretnymi tematami. Ci, którzy znają moje książki, wiedzą, że to nie są moje wymysły. Cytuję masa cytatów z różnych naukowców, z różnych prac naukowych. Temat jest szalenie poważny. I teraz, kochani, znowu udostępnię ekran i zaraz zobaczymy, gdzie to będzie. Deklaracją. Dobrze, już jest. I teraz popatrzcie. Mam tutaj następny artykuł, deklaracja z dnia 23 marca 2005 roku, pola elektromagnetyczne i zdrowie. Champ électromagnétique et santé. Dobrze, i teraz słuchajcie, włączę tutaj translator. A więc deklaracja z 23 marca 2009 roku, pola legalne, a zdrowie. Podczas konferencji Technologia bezprzewodowa nowego problemu zdrowotnego, przepraszam za tłumaczenie translatora, to nie jest zbyt dokładne, a więc technologia bezprzewodowa wprowadza nowe problemy zdrowotne, to trzeba by rozumieć, została podjęta. Podczas konferencji została podjęta 23 marca 2009 roku w Senacie francuskim. 4 profesorów w zakresie badań nad związkami pól elektromagnetycznym związanych ze zdrowiem wystosowało ten apel, deklarację. A więc pola magnetyczne, zdrowie. Przepraszam jeszcze za translację. To nie jest jakiś szczyt techniki, ale musimy się tym posługiwać. Ewolucja darwinowska jest dostępna w naturalnych polach elektromagnetycznych, czyli naturalne pola magnetyczne oddziałują na nas w sposób naturalny, pola magnetyczne Ziemi. I w tych polach magnetycznych Ziemi, przepraszam, ja tu będę dokładał swoje, warunkowały tą całą ewolucję, to wzrastanie człowieka. Magnetorecepcja to jeden z faktorów biologicznych, czynników biologicznych umożliwiających nawigację ptakom wędrownym i pszczołom. Jeżeli nie wiemy, co z tym zrobić, ważne jest, aby wiedzieć, jak go używać w Europie i tam, gdzie chodzi o elektromagnetyzm. Wpływ pól elektromagnetycznych na nasze zdrowie, obserwacje kliniczne, skutki badań toksykologicznych i biologicznych oraz niektóre badania epidemiologiczne wskazują, przepraszam, ja to będę tłumaczył trochę po swojemu, wskazują, że obecnie w Europie rośnie liczba, no nie żołnierzy, ludzi kwalifikowanych jako elektronadwrażliwi, którzy stali się nietolerancyjni na oddziaływania przez pola elektromagnetyczne, czyli tych ludzi z nadwrażliwością elektromagnetyczną jest coraz więcej. To nie oznacza, że one się tacy rodzą. Po prostu te pola magnetyczne sztucznie generowane tak wpływają na nasze organizmy, a nasze organizmy tak reagują. Zamknięte mechanizmy elektrowrażliwości są nadal słabo poznane. W Szwecji jest ona prawnie uznawana za niepełnosprawność. My, chodzi o lekarza, działając pod przysięgą Hipokratesa, my badacze, działając w imię prawdy naukowej, my wszyscy, naukowcy, badacze z różnych państw Unii Europejskiej z całkowitą oceną się zgadzamy. Jednakże, jeżeli się Wam to nie podoba, nie stanowi to problemu, niezależnie od tego, że ta nietolerancja, czyli przepraszam, jeszcze raz powtarzam, że za translację nie przygotowywałem tego wcześniej, akurat dokładnie nie za bardzo miałem czasu, ale myślę, że zrozumiecie, że ta nietolerancja to działanie pól elektromagnetycznych sztucznie generowanych wyrządza ludziom szkody. Chodzi o nasze zdrowie. Nie jesteśmy w stanie uniknąć rozwoju różnego rodzaju chorób w tym całym systemie funkcjonowania. Co jeszcze? Ostrzegamy, że przy obecnym stanie naszej wiedzy nie można, nie może być, nie może być, że po wystąpieniu zagrożeń, czyli po prostu nasz stan wiedzy mówi, że te zagrożenia występują. W związku z tym
ta nietolerancja nie może dotyczyć tylko dzieci i w związku z tym jest przyczyną wielu problemów zdrowotnych. W każdym razie ten problem jest spowodowany technologiami elektromagnetycznymi. Znaczy tutaj, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo oni mówią, że problem ten może być spowodowany, niektórzy uważają brakiem technologii, znaczy, że technologia elektromagnetyczna nie wpływa. To i tak jednak nie jest, ale nie pierwszy raz o tym mówimy, ale jest to najlepszy sposób, aby to zrobić, ten nasz apel, ta nasza deklaracja. Okazuje się, że wszelkiego rodzaju gierki, tak to nazwijmy tutaj w tym tłumaczeniu, w niektórych grupach lobbystycznych i dostarczanie dostarczenia badań naukowych, istnienia działań związanych z zagrożeniami, czyli badań dotyczących tego, że pola elektromagnetyczne nie są niebezpieczne i tak dalej, może być po prostu, te informacje mogą po prostu okłamywać naszych wszystkich współobywateli. Jeszcze raz powtarzam za to tłumaczenie, ale myślę, że każdy z nas rozumie sens tego wszystkiego. Zobaczcie, tutaj jest czterech akurat naukowców. Mm, Profesor Ole Johansson, katedra neuronauki, Instytut Karolinska w Sztokholmie, profesor Lennart Hardeli, lekarz medycyny, klinika onkologii, Szpital Uniwersytecki Örebro w Szwecji, profesor Dominique Belpom, Uniwersytet Kartezjusza w Paryżu, oddział onkologii medycznej, Szpital Europejski Georgesa Pompidou w Paryżu we Francji i profesor Franz Adikofer, europejski koordynator programów Reflex, Fundacja Verum, Monachium, Niemcy i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli ktoś zna francuski, proszę bardzo, może tutaj przeczytać bardzo dokładnie. Jeszcze raz powtarzam, tłumaczenie może nie było najbardziej szczęśliwe, ale z kolei, bo miałem z kolei apel frajburski dokładnie przetłumaczony z niemieckiego, więc słyszeliście o czym mowa. Te obydwa, słuchajcie, już zatrzymuję udostępnienie, te obydwa apele, te obydwie deklaracje pokrywają się po prostu w treści. Sztucznie generowane pola elektromagnetyczne są bardzo niebezpieczne. Nasz system nasz system znaczy cały nasz system, ekosystem elektromagnetyczny kompletnie nie jest chroniony. My jesteśmy bezbronni w stosunku do działań potężnego przemysłu telekomunikacyjnego. Słuchajcie, kilka lat temu, kiedy wprowadzano tą technologię pięciu grześków, ja przecież już od lat siedzę w tych tematach, że tak powiem, interesuję się. W końcu te książki powstały jakiś czas temu, jeszcze przed wprowadzeniem tej technologii, a ja ciągle na świeżo studiuję te tematy, więc posłuchajcie, wypowiadała się masa fizyków, elektroników, ale te pola są bezpieczne, nie ma żadnego problemu. Cytowali różnego rodzaju, słuchajcie, parametry i tak dalej, więc ja miałbym ochotę im zadać konkretne pytanie. Proszę pana, a co pan wie o fizjologii w ogóle komórki? Jak pola elektromagnetyczne wpływają na życie komórki? Jakie jest napięcie na błonie komórkowej chociażby? W jaki sposób komórki naszego ciała porozumiewają się między sobą? I w związku z tym, jak pola elektromagnetyczne, jaki mają wpływ na funkcjonowanie tych komórek? Kochani, przecież oni nie mają nawet zazielenionego pojęcia. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wracam tutaj do tego, o czym mówiłem o profesorze Zeninie. O czym rozmawiać z fizykami, z elektronikami, jak oni nie mają pojęcia o biologii i chemii? Bo nie mają. Więc co to są za eksperci, ale oni mają tytuł eksperta, ex cathedra, bo on uzyskał tytuł profesora i on się wypowiada, nie mając po prostu pojęcia, o czym mówi. On mówi tylko o fizyce. On mówi tylko o elektronice, więcej nic. Skąd on wie, że te parametry, które są zastosowane w tych technologiach, są bezpieczne dla nas? Kochani, zostawiam was z tym tematem. I na koniec namawiam was, tak, dzisiaj oficjalnie, zamówcie te moje książki. Nie mówię, że wszystkie. Zamówcie pierwszy tom biomagnetyzmu. Od tego trzeba byłoby zacząć. Może zamówcie sobie magnetostymulację,
albo takie kompendium, suplementacja polami magnetycznymi. Zrozumiecie, o co chodzi. Zrozumiecie, o co chodzi. To jest bardzo poważny, groźny temat. Nie dawajcie małym dzieciom do zabawy komórek, telefonów komórkowych, bo tam jest gierka, Game Boy i dziecko się bawi, a my mamy z bani, że tak powiem, opiekę nad tym dzieckiem. Wychodźcie na podwórko. Chodźcie boso, rozlewajcie wodę na trawnikach i uziemiajcie się. Chodźcie po mokrej trawie, po rosie. Uziemiajcie się, chłoncie elektrony, które wyrównają nam stan, powiedzmy, elektronowy organizmu. Zneutralizują dodatnie ładunki bardzo niebezpieczne. Kiedyś w samochodach były takie paski antystatyczne, które znaczy mówiło się, że odprowadzają ładunki z wnętrza kabiny. One doprowadzały elektrony do wnętrza, ale mniejsza z tym, nieważne. Chodziło o to, żeby po prostu, żebyśmy się tam czuli bezpiecznie, bo nasze samochody niestety dzisiaj nie mają tych odpromienników. Tego sposobu odprowadzania tych ładunków dodatnich, a w zasadzie doprowadzania elektronów do wnętrza po prostu samochodu. W każdym domu są odkurzacze, pralki, lodówki, laptopy, telefony komórkowe, przewody w ścianach, zbrojenia stalowe w murach, w ścianach, które w wyniku w indukcji w nich powstawają pola magnetyczne wokół nich. Niestety tak dzisiaj jest. Nie zdajemy sobie z tego sprawy. Żyjemy na czwartym, piątym, dziesiątym piętrze, oddaleni od Ziemi jako źródła pola magnetycznego. Jesteśmy tego pola pozbawieni. Chodzimy w butach na grubym obcasie. Mamuśka mówi, nałóż buciki, bo nóżki będą cię bolały i tak dalej. Niech to dziecko chodzi, niech stosuje akupresurę stóp. To będzie zdrowe. Nic się mu nie stanie. Kochani, jako ludzkość zgłupieliśmy, tak prawdę mówiąc. Nasze technologie rewelacyjne są, owszem, tylko pytanie, to nam, posłuchajcie, ułatwiło życie. Tylko pytanie jest, czy to życie jest ulepszone w związku z tym. Te wszystkie gadżety ułatwiły nam życie, ale czy je ulepszyły tak naprawdę? Zostawiam Was z tym tematem. Posłuchajcie, jak zwykle prośba, jeżeli to, co powiedziałem, wnosi Wam coś nowego, jeżeli uznacie, że to jest wartościowe, przydatne, nie mówię, że macie natychmiast coś zmienić w swoim życiu. Ja też się, przesłuchajcie, posługuję komórką, posługuję się laptopem, mam te wszystkie urządzenia, ale też stosuję między innymi MIM2, mam Bemera, korzystam z Clouda, z tych typowych urządzeń do magnetostymulacji, więc warto to wykorzystywać. Wszystko w zależności też od stanu, wiecie, od tego. Bo proste urządzenia można kupić za kilkaset złotych, a skomplikowane, naprawdę kosmiczne technologie, to już jest wydatek rzędu w granicach no, kilkunastu, nawet 20 paru tysięcy złotych. Niektórych może być stać na to. Nie mówię, że wszystkich, ale proste urządzenia możecie zastosować. Robiliśmy wywiady z panem Andrzejem Fiedorukiem. Mam do niego absolutne zaufanie, jeżeli chodzi o etykę, o uczciwość i warto skorzystać z jego produktów. Wszystkiego najlepszego Wam życzę, a więc jeszcze raz lajki, suby, komentarze. Będę bardzo wdzięczny. W dniu, w którym zamieszczam tę audycję, to już wiem, że jest ponad 3500 subskrybentów i od tego dnia przez tydzień jest też promocja na moje książki. Daję 15% rabat na hasło 3500. Jak wejdziecie na moją stronę internetową www.januszdabrowski.pl, tam u górze będzie sklep, kliknijcie książki i jak przejrzycie sobie opisy tych książek, może ktoś z Was będzie zechciał zamówić. 15% mówię taniej. Opisy są, jak klikniecie w okładki, to otworzą się po prostu bardzo dokładne opisy dotyczące treści książek. I tylko wbijcie kod 3500 i sprawa załatwiona. Od poniedziałku do poniedziałku, czyli od 2
września do 9 września, włącznie do północy. Jest czas, ta audycja zostanie najprawdopodobniej nagrana w poniedziałek, czyli którego? 3 chyba, tak? Wróć, 2 września 2024 roku. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i oczywiście dziękuję, że jesteście. 3500 subskrybentów to pozornie mało. Dla mnie to jest bardzo dużo. Widzę, jak rośnie oglądalność. Naprawdę serdecznie Wam dziękuję za to, że przychodzicie, że oglądacie, że macie cierpliwość, bo moje audycje nie są łatwe. Czasami zastanawiam się, jak Wy to wytrzymujecie. Dobra, dość tego mojego gadania. Wszystkiego najlepszego. Życzę Wam, żebyście byli po prostu pełni radości. Papatki.